Zobaczcie, wypalało się, zaczęło się nasze pierwsze wypalanie krzaków. Padał deszcz cały dzień, także można krzaki wypalać. Krzaki, no. Te nasze tam kubki chrustu. Dymi się tak mocno, bo po prostu to jest mokre, dlatego się tak dymi. Tam zobaczcie, gdzie już się wypaliło, to mokre, to już jest ogień. A tutaj, gdzie jeszcze jest mokre, no to jeszcze się dymi. Ale to jest taka mała kubka, wokół jest ziemia, także tutaj nie ma żadnego ryzyka. Wszyscy sąsiedzi naokoło dzisiaj wypalali, także widać, że jest dzień wypalania. Najlepiej tu jest, jak nie wiecie, bo jak nie wiecie, to najlepiej zobaczyć u sąsiadów. Jak sąsiedzi Portugalczycy wypalają, to znaczy, że jest właśnie na to czas. Tak myślałem, że po prostu deszcze padają. Ciężko było to w ogóle podpalić, także tu się nic, jakaś tam iskra nie podpali, bo to wszystko jest mokre po prostu i nie da się bez polania czymś, nie da się tego podpalić w ogóle. I zobaczcie, widzicie, tam już ogień, dym też przygasa. Już to wszystko mokre się wypala i tylko dopalają się resztki te większe takie. Taki dzień na farmie, wypalanie chrustu. Halo, dzień dobry, witam wszystkich na słonecznej farmie w Portugalii. Mamy piękny nowy dzień. Zacząłem sobie przenosić powoli garaż, robić półki. Nie nagrywałem, jak tam tnę te półki. Mamy dosyć duży ruch na farmie. Jest dużo gości, przyjeżdża do nas ostatnio. Wieczorem jeszcze ktoś ma przyjechać. Jeden camping właśnie pojechał zwiedzać Monsanto, ale jest 3 kampery stoją teraz. Zobaczcie. 3 kampery stoją, 2 tutaj. Jeden pojechał. Jeszcze jeden przyjeżdża wieczorem. A ja zacząłem robić tutaj, przenosić sobie garaż powoli. O, tak to wygląda. Zobaczcie. Tutaj sobie popowieszam tam coś na tym. Zrobiłem sobie takie półeczki tu, żeby coś tu poustawiać. I będę to powoli sobie rozkładał. Bo trzeba pojechać po kominek, kupić kominek, zacząć robić tam w domku. Ała, za każdym razem się, bo to jest niżej niż ja i już chyba z 10 razy się walnąłem w to. Niestety. Dobra, także przenoszę powoli wszystkie rzeczy. Pokażę Wam, jak już sobie wszystko poprzenoszę. Trochę tego jest, tak się wydaje, ale to jest tak, się zawsze zbiera, dokupuje i nawet nie wiadomo kiedy, a już macie cały bałagan zebrany. O. To wszystko musi gdzieś tam się poukładać. To tak tylko wygląda, jak to się poukłada, powyrzuca się niektóre kartony, to będzie na pewno tego mniej. Dlatego biorę się za układanie, nie będę Wam tego nagrywał, że ja tam wszystko to układam i zobaczymy się później. Halo, dzień dobry, witam w kolejnym dniu na farmie. Jak widzicie, już nie jest tak słonecznie, padało przez parę dni. Mieliśmy trochę przerwę, nie nagrywałem dużo. Tak jak mówiłem, będziemy spowalniać i spowolniliśmy, trochę odpoczywaliśmy. Odwiedził nas pan Ryszard z żoną Bogumiłą z Irlandii. Ci, co nie widzieli, zapraszam. Poczekajcie, muszę klucze znaleźć. Ci, co nie widzieli, zapraszam na live'a. Na ostatnim live'ie w niedzielę był tam trochę krótki taki wywiad z panem Ryszardem z Irlandii. Co się działo przez ten czas? Przenosiłem garaż, tak jak ostatnio nagrywałem. Przełożyłem w ciągniku to do orania i założyłem to do spulchniania ziemi, bo trzeba przed deszczami spulchnić tą ziemię. Tam się zabraliśmy też za wyrywanie róż tych dzikich. Pokażę Wam to, bo one, te co tam, gdzie korzenia się nie wyrwie, to zawsze odrasta. Także powoli trzeba to po prostu systematycznie wyrywać, żeby się pozbyć całkowicie.
Też tutaj będę wyrywał to naokoło tej podstawy garażu i wykańczał to cementem, bo tam na pewno nie doszło, trzeba to wykończyć. Pokażę Wam, jak przeniosłem garaż. I na pewno teraz też pojedziemy, to nagramy też Wam pewnie, pojedziemy rozejrzeć się za drzewkami. Trzeba w końcu zacząć te drzewka kupować. Tu założyłem taką dodatkową, zobaczcie, kłódkę na dole. Zawsze to trochę więcej zabezpieczenia. I tak jakby ktoś chciał wejść. Słuchajcie, gdziekolwiek jak ktoś chce wejść, to wejdzie. Tu mamy światło, kamery, to raczej tak przy głównej drodze ludzie tutaj nie myślą, żeby... Ale wiadomo, dla chcącego nie będzie problemu. Tak to wygląda. Mój zagracony garaż. Niby się wydaje trochę, a to zobaczcie, ile tego wszystkiego tutaj jest. Trochę się zebrało. Bierzemy się za wyrywanie tych róż. Zakładam rękawiczki. Był pan Ryszard, to mi pomógł założyć to, bo samemu to by było ciężko założyć. Chociaż z Gosią później drugi raz musiałem to zakładać, bo tam nie przymocowałem takich śrub i to zsunęło się po prostu. Tutaj musiałem te śruby tu dokręcić jeszcze, bo to się zsunęło z tego całego terenu, ale teraz już jest dobrze i jest ten spulchniacz założony. Jedziemy tam do tych róż, pokażę Wam. Słuchajcie, tak to wygląda. Już kubka róż, jak widzicie, tutaj wyrwana. I po kolei my je podkopujemy, te korzenie, ile się da, wyrywamy. Chcę sprawdzić też, czy tym do spulchniania się może da coś wyrwać. Zobaczymy. Włączę Wam tutaj. Kubi mi tam właził pod ten. Powiem Wam, nie, to tylko spulchnia ziemię, ale na pewno nie wyrywa tych korzeni, także trzeba to po prostu atakować dalej szpadlem. Tyle co się da wykopać korzeń, to da i to po prostu powoli, jak będzie. One naprawdę mają głębokie korzenie i cokolwiek mały kawałek zostanie, to z powrotem odrasta.
Także jak ktoś by miał jakiś sposób, jakiś pomysł na to, to dajcie znać w komentarzach, czy jest jakiś, tylko nie Roundup jakiś ten, bo no to ja też wiem oczywiście, polać Roundupem, ale to wiadomo, zabije chyba glebę już na amen. Także no takie bardziej naturalne sposoby pozbycia się tych róż. A jak na razie to tylko po prostu kopiemy szpadlem, podkopujemy korzenie i wyrywamy. Pokażę Wam. O, tak tutaj po prostu korzeń po korzeniu. O. To akurat nie jest róża, to jakiś badyl. Ale tutaj róża na przykład, zobaczcie. Ta ziemia tu jest bardzo twarda. Skubi, wiem, że chcesz pomóc. Widzicie, to się ucina po prostu, ale to jest... O, korzeń. Skubi, nie wolno. To jest korzeń. Ukujesz się, zobaczysz. O. Zobaczcie, to wszystko takie długie korzenie od tych róż. Nie będę Was zamęczał wyrywaniem róż. I tak my to kawałek po kawałku po prostu wyrywamy. One nie rosną, one tu rosną tylko tutaj, tu na tej części. Tu, gdzie po prostu było to wszystko zarośnięte różami, bo tutaj zobaczcie, tu już nigdzie nie ma róż. To jest tylko tutaj ten odcinek i tutaj na tym kawałku. Podobno róże te dzikie rosną tam, gdzie jest najlepsza ziemia. I tu jest taka w miarę czarna ziemia, bo na reszcie jest, po prostu tu jest dużo niżej i tu zawsze woda jest, jak są już te opady. Dlatego tu jest lepsza ziemia pewnie. No ale po prostu musimy trzymać na tym piecze, mówię, i wyrywać to ciągle te róże. I dajcie jakiś pomysł, jeżeli macie. My się zabieramy za robotę, a Wy mi napiszcie w komentarzach, czy macie jakiś sposób na te róże. I po paru godzinach rycia wygląda to tak. Tu wszystko wyczyszczone. Mówię, korzenie na pewno odrosną, bo wszystkiego nie wyrwaliśmy. Większość jest ułamana pod ziemią. Ale zostało nam jeszcze tu i tam trochę. Niedużo. Góra 2 dni, 1 dzień może. Tak się wydaje, ale jest ciężko. Jestem cały upocony. Chmury jakieś idą nad Monsanto. Wygląda, jakby deszcz szedł. Muszę ciągniczek przykryć. Przyjadę to jeszcze ciągniczkiem spulchnę, tu gdzie wyczyściliśmy. I może wrócimy tu jeszcze do tego później. Halo, dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym dniu na słonecznej farmie w Portugalii. Zobaczcie, jak się upociłem. Nie oblałem się wodą. Parę godzin pracy w polu. I normalnie się leje z ciebie. Jest tak duszno. Nie jest gorąco, bo jest 20 parę stopni. Ale jest strasznie duszno. Dzisiaj kontynuujemy właściwie, bo jeszcze musimy dokończyć pracę z różami. Już prawie skończyliśmy. To się pograbi i się spali wszystko. Tu nasze stare miejsce, gdzie paliliśmy, to trzeba pograbić też. Wszystkie te resztki powygrabiać. I tak to wygląda, zobaczcie. Róż nie ma, 2 kubki takie róż, tam i tu. I został nam jeszcze taki placyk. Tutaj ten placyk. Niby niedużo, ale to jest 2-3 godziny. Zobaczcie, to takie korzenie. Takie korzenie i to wyrasta z tego. I to nie wyrwiemy wszystkiego, gdzieś tam pozostały, ale to trzeba będzie kontrolować na bieżąco po prostu. I co miesiąc tutaj myślę też, że postawimy gdzieś nasz kurnik. I tutaj jest też dobra ziemia, żeby jakiś warzywniak zrobić.
w przyszłości. To są też takie plany, warzywniak, kurki. I tu jest najlepsza ziemia, tutaj w tym miejscu. Dużo osób mówi, że tam, gdzie dzikie róże rosną, to jest najlepsza ziemia i tu by się zgadzało, bo to jest jedyne miejsce takie i około stawku jest też takie miejsce, gdzie jest czarna ziemia. Czarna, no taka, wiecie, nie taka szara, jałowa, tylko taka widać, że lepsza ta ziemia tu jest, bo była tu wilgoć. Także kończymy te róże, później je może spalimy, a zajmę się też wylewką wokół garażu. Także to Wam pokażę później. Podpalam tą kubkę róż, zanim się zrobi większa. Dzisiaj jest zagrożenie zielone, czyli jest dozwolone. Nie ma wiatru, padał deszcz, także wszystko jest w miarę wilgotne. Grabie były z drugiej strony. Gosia mówi, grabie z drugiej strony. O, tak to się pali. Widzicie, lepiej takie mniejsze ogniska zrobić i palić niż takie większe. I też jak nie ma wiatru. Tutaj u mnie akurat jest idealnie, bo jest sama ziemia naokoło. Zagrożenie jest bardzo małe. Bo nawet jak możecie palić te ogniska, no to lepiej mieć jakąś świadomość i nawet tak jak dzisiaj jest zielone ale no dalej jest sucho, tak? Czyli dalej raczej z tym wypalaniem trzeba uważać. Nie blisko trawy gdzieś suchej, która może się zająć. Trawa jak poleci, uwierzcie mi, widziałem już w swoim życiu. Jak trawa zaczyna się sucha palić, to leci, a jeszcze jak wiatr jest, to ona tak zasuwa, że nie jesteście w stanie już tego zgasić. To się coraz większe pole robi i jest koniec. Widzicie, tu malutki ogień. Podpalimy tą drugą kubkę. W dobrą stronę jest wiatr, bo jakby był wiatr w stronę tych róży tutaj, to bym się bał tą kubkę tutaj podpalić. Ale jest ładnie. Cyk i palniczkiem podpalone. Ale to daje temperaturę. No ta była bardziej sucha, od razu widać. Momentalnie jej nie ma. I tak właśnie wypalamy tu krzaczory. Słuchajcie, zabieram się za dokończenie tutaj tej wylewki od garażu. Muszę oderwać te drewniane naokoło, te OSB i po prostu tam wypełnić, bo na pewno nie wpychałem tam nie wiadomo jak tego cementu, także trzeba to po prostu wypełnić.
Tak to wygląda. Nie jest tragicznie z tej strony, ale podejrzewam, że z innych stron już może być nie tak ciekawie. Trochę zaprawy rozrobić i wypełnić te wszystkie takie dziury. Muszę tą resztę opału też, ale piła mi się, bateria się zepsuła, muszę zawieźć do naprawy. Tak to wygląda wokoło. Tu z tej strony od przodu najbardziej poniewpychane jest. Trzeba tu powykańczać to wszystko. Ale nie jest tragedia. Taczuszka zaprawy i ładnie to wykończymy naokoło. Zabieram się za robienie zaprawy i wykończanie tego. Ok, biorę się za mieszanie przyprawy, albo jak ja to mówię, przyprawy, zaprawy. Nie, robię zaprawę. Mi się ostatnio pomyliło, mówię przyprawę zamiast zaprawy. Robię zaprawę. Wszystko przygotowane. Szufla wapna, pół worka cementu i 9 chyba. 9 piasku, ale ja to robię takie, powiedzmy, mniej więcej na łoko. Na łoko powiem. Tak, wlewam wodę zawsze najpierw. Wlewam wodę do miksera. Załączę Wam timelapsa. O, i oczywiście bateria mi pada, jak zwykle. Ile ma? 13%. Ok, włączę timelapsa, ale najpierw zmienię baterię. I tak to, moi kochani, wygląda. Zaprawa rozrobiona. Jedna taczka powinna wystarczyć. O. Taka, nie za mokra, nie za sucha. Może być. Także bierzemy to i wykańczamy garaż.
Ok, podlewamy to trochę wodą, żeby nie było suche. Dla lepszej przyczepności. I kleimy. Tu Wam pokażę kawałek. Moje wypociny. Przepraszam, nie jestem murarzem. Takie chodzi, żeby to tak wyrównać te dziury tylko. Że tak powiem, nic specjalnego. Tutaj dziurkę wypełnimy. Taki lekki skosik zrobię na wodę. Coś w tym stylu. Takie tylko zapchanie dziur, wyrównanie. Ok, włączę Wam timelapsa, żebyście się nie zanudzili, ale mniej więcej o to chodzi, żeby zapchać, wyrównać te dziurki, zrobić skos. Taka fuszerka. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild.
so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. I skończone. Poszła ta czuszka. Tutaj z przodu zrobiłem taki większy skosik. Nic nadzwyczajnego. To i tak będzie ziemią później obsypane. Coś posadzone, trawka na równo. Może być. I następna robótka zrobiona. Muszę pociąć te kawałki tutaj, żeby to później spalić. I jeszcze róże dokończyć. Wyrywanie róż i spalić je. Także na razie do później to pewnie koniec już w tym odcinku. Nie wiem, czy jest długi ten odcinek. Ostatnio takie widzicie robótki. Spowolniliśmy tempo, bo czekamy na architekta, na pozwolenia. Także będzie trochę takie, wiecie, pitu, że tak powiem. Na razie trzymajcie się i do zobaczenia. Lajkujcie, subskrybujcie.